Ewangelia Wielkiego Czwartku rozpoczyna się słowami: było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Do końca ich umiłował. Te słowa nas pociągają, nas zastanawiają, co to znaczy, że nasz Pan do końca nas umiłował. Miłość, którą Pan Jezus umiłował nas do końca, wyraziła się w Eucharystii. Jezus, powodowany miłością, stał się Eucharystią. Co to znaczy? Pozostał z nami najpierw. Pozostał w przedziwny sposób pod postaciami chleba i wina przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jest z nami cicha obecność. Jezus, Eucharystia. Dalej. Jezus dał nam siebie, daje nam siebie jako pokarm. To jest coś znowu przerastającego naszą wyobraźnię, że Jezus stał się chlebem i każe nam ten chleb, swoje ciało spożywać po to, żebyśmy mieli życie. Jakie życie? To życie, którym żyje sam Bóg. Pełnia życia, pełnia radości, pełnia szczęścia. I jeszcze jedno. Eucharystia to znaczy ofiara. Ofiara przebłagalna za grzechy świata. Pan Jezus, stając się Eucharystią, właśnie stał się tą ofiarą. I tą ofiarą nam otwiera drogę do Boga, drogę do nieba. Oto Eucharystia. Owoc miłości, którą Jezus nas umiłował do końca. Umiłował nas do końca. Wielki Czwartek przynosi jeszcze coś więcej, mianowicie przynosi kapłaństwo. Bo żeby ta Eucharystia była przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, Pan Jezus musiał jakieś narzędzie stworzyć i tym narzędziem jest kapłaństwo. To jest też przejaw tej miłości Jezusa do końca. Jeszcze jedno. Mianowicie Pan Jezus, umiłowawszy nas, uczniów swoich do końca, dał nam nowe przykazanie miłości. Nowe w stosunku do tego, które Bóg dał ludziom w Starym Testamencie. To przykazanie w Starym Testamencie, jak pamiętamy, brzmi: będziesz miłował Boga, będziesz miłował całym sercem, całą duszą, całym swoim umysłem. I drugie, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Pan Jezus to jedno podwójne przykazanie miłości Starego Testamentu oczywiście potwierdził. Ono obowiązuje i będzie obowiązywało do końca świata. Ale dał nam nowe przykazanie. Jakie przykazanie? Mianowicie, żebyśmy się tak miłowali, jak On nas umiłował. Jak On nas umiłował. On nas umiłował do końca. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie, żeby taką miłością miłować i Boga, i ludzi. Ale powinniśmy widzieć w Jezusie Chrystusie ten wzór, ten przykład. Ta nowość przykazania miłości Jezusa Chrystusa wyraża się w tym wymiarze uniwersalnym. Mamy miłować każdego człowieka oczywiście, ale również i tego, którego nie lubimy. Nawet tego, który jest naszym nieprzyjacielem. Mamy również i tych miłować, którzy nas nienawidzą. To jest ta nowość. I jeszcze jeden aspekt tej nowości, tak pięknie ukazany w języku symbolu, znaku, mianowicie w umyciu nóg. Dzisiaj to mandatum,
to właśnie przywołanie Ewangelii dzisiejszej Wielkiego Czwartku w formie umycia nóg. I w tym właśnie geście Pan Jezus wprost mówi, że to uczynił, umył apostołom nogi, aby oni i inni, Jego uczniowie, wzajemnie sobie nogi umywali. Jeżeli ja, nauczyciel i Pan wam to uczyniłem, wy powinniście sobie wzajemnie nogi umywać. Co to znaczy nogi umywać? To znaczy nasza miłość ma być pokorna i służebna. Pokorna i służebna. Służyć drugiemu człowiekowi, sobą samym, czasem, którym dysponujemy, dzielić się tym, co posiadamy. I to wszystko nie po to, żeby siebie promować. Pan Jezus mówi, niech nie wie lewica, co czyni prawica, tylko po to, żeby właśnie jakby uklęknąć przed majestatem człowieka, jak mówił Jan Paweł II, uklęknąć w tej posłudze pokornej przed człowiekiem. Właśnie człowiek, człowieczeństwo. Więc to jest ten nowy aspekt miłości, przykazania miłości, które dał nam Pan. No, radość, radosna nadzieja, gdy przeżywamy liturgię dzisiejszą Wielkiego Czwartku, bo uprzytamniamy sobie miłość, którą Pan nas umiłował. Nikt tak nie kocha Cię jak Jezus Chrystus. Nikt tak nie potrafi Ciebie kochać. Nieraz przychodzą człowiekowi jakieś ciemne myśli, zwątpienia, no, czy ja w ogóle jestem komuś potrzebny, nikt mnie nie zauważa, pewno nawet i Bóg o mnie zapomniał. Nie, nie zapomniał. Kocha Cię. Kocha Cię miłością największą, miłością miłosierną. I to jest wielka radość. Jesteś dla Boga kimś ważnym. Dla Jezusa Chrystusa jesteś czymś jedynym, niepowtarzalnym, poszukiwanym. Jezus ukochał każdego z nas miłością swoją, miłością do końca.